Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 6288. Niestety mi się klapka tutaj tylna oderwała z zawiasów i już tak nie trzyma, ale dla pokazu pokażę Wam, jak tam Nokia mniej więcej się prezentuje. Telefon posiada na przedniej tutaj obudowie, widzimy kamerę do wideo rozmów. Jest to kamera zwykła VGA. Następnie na bocznej ściance widzimy klawisz ściszenia i pogłaszania oraz spust aparatu, niestety bez autofokusa. Później sprawdzimy sobie, jak aparat robi zdjęcia z tego telefonu. Następnie widzimy tutaj na tylnej ściance aparacik 2 megapikselowy oraz diodę LED, która służy też również jako funkcja latarki. Następnie obok diody widzimy, tutaj mamy lusterko, dzięki któremu możemy zrobić sami sobie zdjęcie. Kiedyś to było praktyczne, a teraz oczywiście jest zbędne, dlatego że mamy przednie aparaciki. Na drugiej ściance bocznej widzimy klawisz tutaj skrótowy do internetu i następnie tu mamy wejście na slot karty pamięci. Karty pamięci, jakie telefon obsługuje, te większe MMC. Tutaj nie wiem, co tu jest, ale chyba IRDA. Tak, to jest IRDA. Telefon ma przesyłanie danych IRDA i Bluetooth. Teraz sprawdzimy sobie pod baterią. Telefon obsługuje baterię BP6M. Jest to bateria oryginalna w tym telefonie. Sprawdzimy sobie jej pojemność. Jest to 1100 mAh. Taka bateria naprawdę wytrzymywała dość sporo w tym telefonie. Spokojnie 7 dni wytrzymywała, jeśli była sprawna, oczywiście nowa. Następnie zobaczymy pod nalepką e-mail. Jest tu marka, model tego telefonu, czyli Nokia 6288. Myślę, że dobrze widzicie. Następnie typ naszego softu, wersja i w jakim państwie telefon został wyprodukowany. W tym przypadku ta Nokia została wyprodukowana w Niemczech. Nokia również były produkowane na Rumunii, w Chinach, w Finlandii i w Czechach. Nie w Czechach, tylko na Węgrzech. Teraz sobie uruchomimy telefon i sprawdzimy jego funkcję, jak on nam się prezentuje wewnątrz. Telefon oczywiście uruchamiamy od samej góry, tu jest włącznik. I co ciekawe, w telefonach Nokia, tych starszych, w większości możemy je uruchomić bez karty SIM, co niestety nie było w Sony Ericssonach. Tu widzimy, menu jest bardzo zbliżone i podobne do tych z podobnej półki Nokii. Tu w opcjach możemy sobie ustawić organizator naszego menu. Możemy przesuwać sobie, jak widzimy, każdą opcję, gdzie chcemy sobie układamy, by później nam po prostu było łatwiej. Na przykład, gdy mamy wiadomości, chcemy, na przykład często piszemy wiadomości z tego telefonu, ustawiamy sobie gdzieś tam w takim miejscu, gdzie będzie nam szybki dostęp i dzięki temu będzie nam o wiele szybciej i prościej z tego telefonu korzystać. Tu opcję mamy jeszcze widok naszego głównego menu. Tu możemy sobie zmienić na, jak widzicie, etykiety na całość. To jest według mnie najlepsza opcja, najfajniej to wszystko wygląda i najszybciej można do wszystkiego dojść. I zakładka jeszcze. Zakładka to tak troszkę bardziej wygląda na telefon androidowy czy symbianowy, takie skróty. I jeszcze inna opcja. Tu sobie zobaczymy. I lista jeszcze stała nam. Lista to tak pojedynczo, jak na najstarszych Nokiach. My sobie oczywiście wybierzemy tabelę, bo jest najpraktyczniejsza i wejdziemy sobie do przykładowych plików na tego telefonu, jakie zostały wybrane przez producenta. Przejdziemy sobie może do muzyki. Zobaczymy, jak telefon gra z oryginalnych dźwięków.
Telefon, mimo że nie jest telefonem muzycznym, ma bardzo dobrą jakość dźwięku. Bardzo fajnie to słychać na odtwarzaczu. Teraz sobie przejdziemy dalej, zobaczymy sobie nasz aparat. Jakiej jakości tutaj nam zrobi zdjęcie. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie. Operacja się nie powiodła. Coś nie funkcjonuje nam aparat, widzimy. Może nam się uda. Niestety sobie aparatu nie zobaczymy, coś się niestety popsuło. Jak widzimy w telefonie, telefon posiada również różnego rodzaju ciekawe opcje, funkcje. Jest tu radio, dyktafon, oczywiście korektor zmieniania jakości naszego dźwięku, rozszerzenie stereo, kamera, odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz wideo. Następnie jeszcze widzimy organizator, tu też mamy podstawowe funkcje w telefonie. Jest to budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper, budzik, kalendarz i tak w koło. Oczywiście z telefonu możemy skorzystać z internetu. Ukrywamy oczywiście odpowiednią przeglądarkę. Najlepiej wybrać Operę najnowszą 8.1. Była to najlepsza Opera dla takich telefonów, które obsługują Jawę, aplikację. Co tu mógłbym jeszcze Wam pokazać? Jeszcze pokażę Wam kod serwisowy podstawowy w Nokiach. Jest to gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. W tym kodzie zobaczymy nasz model, czyli Nokia 6288, wersję naszego softu i w którym roku telefon został wyprodukowany. Telefon został w tym przypadku wyprodukowany w 2007 roku, w trzecim, czyli w marcu, 30 marca. Telefon już posiada 13 lat i naprawdę trzyma się to bardzo dobrze. Jak widzimy, niestety aparat poległ. Polecam ten telefon ze względu na to, że taśma naprawdę wytrzymuje w nim dość spory okres czasu. Jeśli znajdziemy sobie jakiś egzemplarz na internecie, sprawny, utrzymany, to naprawdę polecam ten telefon, był naprawdę fajny. Mimo upływu lat, fajnie się go obsługuje, klawisze bardzo mięciutko się tutaj naciska, jak i funkcyjne, jak i numeryczne, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo miło się go obsługuje. W tym filmiku to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również do kolejnych filmików z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji o tym telefonie znajdziecie pod tym filmem. Zapraszam również do oglądania poprzednich filmów. Cześć!